A w dzisiejszym odcinku najnowszy soft do Xpedousa 2 4.0 ze słuchawkami stereo, tak zwane Morphing Audio. Wiele osób pyta się o ten odcinek. Co jest potrzebne? Sondę macie tu HF-kę, to nie ma znaczenia, może być sonda niskiej częstotliwości, 9 czy 11 czy 13, to jest bez znaczenia akurat. Potrzebujecie oprogramowanie 4.0 i potrzebujecie stereofoniczne słuchawki. Jeśli tego nie macie, to zwykłe słuchawki Wam się z tym nie uruchomią i ten soft nie będzie w ogóle działał pod żadnym względem. Dopiero wersja 4.1 będzie wersją, która będzie działała bez najmniejszego problemu. Ta wersja ma się okazać na dniach, dzisiaj jest początek marca, więc za chwilę możliwe, że nawet jutro w piątek będzie ta wersja gotowa. Co to jest wersja stereo? Po co jest wersja stereo? Dlaczego jest takie oprogramowanie? Co daje takie w ogóle oprogramowanie? Czy to zwiększa jakieś osiągi? Absolutnie to nie zmienia osiągów. Jeśli chodzi o głębokość, czułość czy pracę urządzenia, to kompletnie nie ma wpływu. No więc po co kupować słuchawki stereo, żeby to działało? Jakie są benefity? Jakie są dodatkowe możliwości? Przede wszystkim atutem będzie dla Was będzie lepsze zapinanie się na obiekcie i lepszy opis tego obiektu, czy to jest żelazo, czy to jest kolor, czy to jest duża rzecz, czy to jest mała rzecz, czy jest głęboko, czy jest maskowana, czy nie. Dostajecie więcej informacji. Jaki jest mankament takiego rozwiązania? Czasami za duża ilość informacji może być męcząca. To po pierwsze. Druga sprawa, znacznie bardziej skomplikowane są ustawienia. Trzecia sprawa, jest więcej do zrozumienia. Wszystko staje się trudniejsze. Dlaczego to jest zaleta? Dlatego, że firma XP w porównaniu z innymi firmami ma bardzo fajne laboratorium, które doprowadziło do tego, że urządzenia są lekkie, bezprzewodowe, sporo lżejsze. Można kupić sobie Extreme Huntera i mamy dwa lekkie, kompaktowe urządzenia w jednym, a dodatkowo cały czas pracują nad oprogramowaniem. Nie porzucają swoich dzieci jak inne firmy, gdzie po prostu nie ma update'ów. Skupiają się na dwóch urządzeniach i te dwa urządzenia są modyfikowane, czyli nie ma co roku nowego modelu, tylko cały czas sukcesywnie skontynuowane to, co zostało zrobione na początku. Chwała im za to. Ja uważam, że w tej chwili to jest najlepsza firma. Mam Minelaba Manticora, natomiast uważam, że całościowo to rozwiązanie jest najbardziej uniwersalne, najbardziej sensowne i ma najwięcej zalet. Linia audio jest także dopracowana. Dlaczego stereo? Bo Jerry Tyndall, robiąc kilkadziesiąt lat temu swojego Nautilusa, zrobił coś takiego, że mieliśmy kanał statyczny, tak jakbyśmy mieli pinpoint i było słychać, czy to jest żelazo, czy to jest kolor, jaka jest wielkość obiektu, czy jest płytko, czy głęboko, w zależności od natężenia tego sygnału, a w drugim uchu było piknięcie, to była dyskryminacja, która to potwierdzała. I opóźnienie tego piknięcia dawało nam możliwość rozróżniania przedmiotów za pomocą naszego mózgu. To jest najlepszy mikroprocesor, najszybszy. Co by tu nie było włożone, to głowa jest znacznie lepszym po prostu i słuch człowieka jest lepszym rozwiązaniem. Nie zrozumiecie tego stereo na zasadzie opisu. Musicie sobie przygotować do tego filmu, a zanim przygotujecie, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o naszym sklepie na omnitron.pl, pamiętajcie o udostępnianiu tego filmu, żebyśmy rozwijali dalej treści. Musicie przygotować sobie słuchawki stereo, które założycie na głowę. One muszą być stereo, podłączycie je do komputera, do laptopa czy do swojego komputera stacjonarnego. Zamkniecie oczy, a ja tak przygotuję materiał, że będzie też czarne tło, żeby można było w sposób sugestywny zrozumieć, jak to działa. Co daje ten przestrzenny dźwięk stereo w jednym uchu i w drugim uchu. To można regulować, można ustawiać masę rzeczy. To za chwilę Wam też wytłumaczę i pokażę. Co daje taki dźwięk, jaka to jest przewaga takiego dźwięku, jakie są plusy, jakie są minusy korzystania z takiej opcji, ale przede wszystkim trzeba się skupić na tym, że ten dźwięk jest dodatkową informacją. Czy to jest game changer? Myślę, że dla osób doświadczonych, które potrafią wykorzystać sprzęt i dla osób, które się nawet też uczą, jest to zupełnie inne podejście do tematu. Jest tu naprawdę parę opcji. Nie polecam grzebać na początku, dlatego że grzebanie na początku może spowodować, że się zupełnie pogubicie. Wychodzicie z oryginalnych programów. Na każdy program można założyć to audio morphing, czyli jeśli nie chcecie korzystać, to macie to wyłączone i macie standardowo mono i nic się nie zmienia, ale jeśli włączycie, macie parę programów w morphingu, które mają różne efekty i które można na różny sposób w różnych właściwościach wykorzystać. Sprawa jest bardzo złożona, dlatego że dla kanału lewego i prawego można te kanały zmieniać między sobą, można regulować głośność, można regulować czułość, można regulować typ audio, jaki ma być w danym kanale, jaka jest reaktywność. Możliwości jest naprawdę tutaj masę, jaka jest dyskryminacja, to wszystko jest bardzo skomplikowane, ale to daje taką przewagę, że teoretycznie dźwięk jest procesowany w dwóch niezależnych kanałach
I na jednym kanale możemy ustawić sobie wolną reaktywność, żebyśmy jednak ten cel usłyszeli, ale musimy niestety wolniej przemiatać. Natomiast na drugim kanale mamy dużą reaktywność, żebyśmy przy niskiej reaktywności nie mieli maskowania tego celu, na przykład monety małej, drobnej, srebrnej, dużym gwoździem żelaznym. I to pozwala nam mieć jakby dwa wykrywacze w jednym. Takie było zresztą założenie Jerry'ego Tyndala, gdzie w jednej obudowie były dwa urządzenia. Jeden statyk, drugi dynamik i te urządzenia się dopasowywały. Wiele osób się zapyta, czym to się różni od wersji mono. Taka jak na przykład jest w polskim Rutusie. Wersja mono absolutnie jest kompletnie zupełnie czym innym, dlatego że w obu kanałach macie jeden dźwięk, czyli w momencie, kiedy działa statyk, a pojawia się dźwięk dynamika, że akceptuje dyskryminacja przedmiot, to niestety macie w obu uszach ten sam dźwięk. A tutaj macie te dźwięki, które się nakładają. I jest szereg efektów, które będą pozwalały na to, że będziecie mogli rozróżnić, czy to jest płytkie żelazo, czy to jest głębokie żelazo, czy to jest małe żelazo, czy to jest duże żelazo i podobnie jest z kolorem. Także jest to dość skomplikowana sprawa i wymaga jednak solidnego przygotowania się i poćwiczenia. I dlatego w tym odcinku postaram się Wam to wszystko wytłumaczyć. Wersja 4.0. On się teraz połączy z sondą i połączy się ze słuchawkami. Możemy włączyć sobie słuchawki, nie jest to dla nas w tym momencie istotne. Mam nadzieję, że on teraz znajdzie małą sondę, znalazł, bo jeszcze jest podłączony do Extreme Huntera, więc potrafi się połączyć bezpośrednio z Tuboxem, niestety. I teraz tak, wszystkie programy zostają te same. Czyli jeśli lubicie program jakiś swój, w którym lubicie chodzić, który jest skierowany do rzeczy, które szukacie, czy na przykład niskich przewodników, małych, drobnych, srebrnych monet, albo do większych przedmiotów, wybieracie program, który znacie i który lubicie. I teraz na ten program będzie nałożone audio. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, przechodzimy multiprocessing. Teraz jest off, czyli ten Deus w tej chwili działa jako standardowe urządzenie, nie różniące się od innych Deusów. Tak jak powiedziałem, pamiętajcie, jeśli nie macie słuchawek stereo, nie instalujcie wersji 4.0. Ona Wam nie zadziała, po prostu zupełnie. Może Wam zablokować nawet urządzenie, nie będzie to funkcjonowało. Dopiero wersja 4.1 zaakceptuje, ale nie wykorzystacie tych możliwości. Żeby wykorzystać możliwości, musicie kupić słuchawki stereo, które mają inną płytkę, inny procesor, który obrabia dźwięk, zupełnie jest to inne rozwiązanie. Tak samo w tylnej części niestety nie da się podłączyć tutaj stereo, przez to, że wtyczka jest nieprzygotowana na taką opcję. Dopiero w słuchawkach z wyświetlaczem jesteście w stanie kupić nakładkę i podłączyć w stereo jakieś słuchawki zewnętrzne. Ale mniejsza z tym. Przejdźmy do tematu i opiszmy sobie wszystkie funkcje, jakie tu się znajdują. Ok, Morph 1 to jest pierwsza wersja audio, która używa efektu tak zwanego chóru, czyli im bliżej do obiektu to dźwięk staje się bardziej miękki, bardziej słabszy, delikatny, opisując, że to jest głęboki obiekt. Pojawia się specyficzny pogłos. Ja Wam to wszystko pokażę, bo to trudno jest wytłumaczyć tak mówiąc. 2 to jest zmodyfikowany program, który jest bardziej wyczyszczony z niuansów, z dodatkowych rzeczy, żeby pracować w gorszych warunkach terenowych. Większa mineralizacja, większe zakłócenia od gleby i być bardziej stabilny. I tu zaczynają się bardzo dwa fajne programy, które mi się podobają. Dual React, czyli program, który bazuje na 2 prędkościach. Czyli pierwsza prędkość to jest dla małych, na przykład małych przewodników ustawiacie tak. W jednym uchu macie bardzo niską reaktywność i słyszycie głębokie cele. Dzięki temu wychwytujecie głębokie cele, a drugie ucho jest ustawione na szybkiej reaktywności, żeby oddzielić ten cel maskowany. Problem jest taki z dwoma reaktywnościami niestety w terenie, że czasami jak jest teren bardzo trudny, ten dźwięk będzie się bardzo przedłużał, bo ta reaktywność jak będzie bardzo niska, będzie wymagała jednak powolnego przemiatania. To jest dobry program do przeszukiwania starych, głębokich miejsc, gdzie na tych głębokich miejscówkach monety i rzeczy były głęboko, albo już nic na wierzchu nie zostało. Typowy na osady, na trudne stanowiska. Bardzo fajna rzecz, ale dużo się dzieje w tym programie i trzeba bardzo na spokojnie do tego podejść. I teraz Dual Axis, czyli kopia Nautiliusa. W jednym uchu macie pseudotryb statyczny, a w drugim uchu macie tryb dynamiczny. Czyli słyszycie wielkość, tak jakbyście namierzali pinpointem. Wiecie, że to jest żelazo, jak się ten dźwięk ciągnie, ale jak jest szybki i opadający, wzrasta i opada, to wiecie, że to jest mniejszy przedmiot, a w zależności w drugim uchu macie piknięcie i wiecie, że to jest na przykład rzecz, która Was interesuje. Bardzo fajna rzecz do analizy, do przeszukiwania też starych miejsc. Na większe i mniejsze rzeczy tu możecie w takim trybie
cały czas pracować nawet przy większych reliktach, ale i przy maleńkich monetach. To bardzo fajna rzecz. No i kolejna sprawa. Kolejna sprawa to jest zakładka Ekspert. I to, co powiedziałem, na początku nie ruszamy rzeczy w zakładce Ekspert, dlatego że tu się bardzo dużo dzieje. Raz, że można ustawić głośność na danym uchu, balans, zamieniać te kanały, można zmieniać programy, prawda, na tych kanałach, czyli jeszcze w jednym kanale na przykład jest jeden program, w drugim jest drugi program, a tu macie All Metal, zobaczcie, a i program trzeci. W lewym uchu macie trzeci, w prawym macie All Metal. I teraz tak, można tutaj sobie dorzucać jeszcze różne rzeczy, można zmieniać reaktywność, można zmieniać czułość, można zmieniać głośność, można zmieniać efekty dodatkowe, rodzaj audio, ilość tonów, częstotliwość żelaza. Tego jest naprawdę sporo i myślę, że na początku grzebanie w tym, bez instrukcji, bez zrozumienia, jak dany program pracuje, bez przekopania iluś godzin, spowoduje, że popadniecie po prostu w pewnego rodzaju marazm, bo nie będziecie wiedzieli, co na co ma wpływ i w jaki sposób działa. Zaczynamy od programów bazowych, tych, co były w poprzednim menu, czy Morph, a jak już się zaznajomimy, tak jak jest ze wszystkim, to możemy zacząć w tym mocniej grzebać. Widzicie, opcja off miga. Tutaj można jeszcze jakiś dodatkowy efekt chóru czy coś takiego włączyć. Ja muszę to sprawdzić. To są dodatkowe efekty, które wpływają na to, jak ten dźwięk jest procesowany, jaki efekt, jaki dodatek, jaki niuans w audio jest dodawany. Trzeba to sprawdzić w instrukcji, ja tego nie pamiętam. To prawdopodobnie jest efekt chóru, czyli taki pogłos, który będzie się pojawiał w zależności od odległości sondy od obiektu. Troszkę przechodziłem z tym programowaniem, ale za mało, natomiast chcę Wam pokazać, na czym to polega. Czyli pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o powielaniu tego filmu i pamiętajcie o tym, że żeby ten film zrozumieć i ogarnąć, będą Wam potrzebne słuchawki do tego stereo, podłączone do komputera. Bez tego nie będziecie słyszeli w danym kanale, jak się ten dźwięk zachowuje i o co w tym chodzi. To jest trudne do opisania przez telefon czy słownie, natomiast łatwe, jeśli się ma słuchawki i założy je po prostu na głowę. No i zaczynamy od Dual Axis, czyli to, co jest w Nautiliusie. Statyk i dynamik. Podłączyłem mikrofony do słuchawek. Ja nie słyszę audio w tej chwili, ale mam nadzieję, że Wy będziecie słyszeli, jak to działa. Ja jeszcze postaram się zgłośnić tutaj samo urządzenie, żeby lepiej to było słychać. I będę pokazywał poszczególne obiekty. Trzeba czasami będzie zamknąć oczy, albo ja przygotuję ten materiał, żebyście skoncentrowali się nie na obrazie i dźwięku, znaczy możecie, ale przede wszystkim na dźwięku, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. No dobra, teren jest dość mocno zażelaziony niestety, ale na to nic nie poradzimy. Złoty pierścionek, posłuchajcie. No i teraz będzie trudno, bo taki stary średniowieczny gwóźdź kuty kładziemy. Słuchajcie, jaka jest reakcja na gwóźdź. No i teraz dwa obiekty. Dla każdego kanału można ustawić inną reaktywność, to też ma znaczenie. Oczywiście da się zamaskować ten obiekt, myślę, że bez problemu. Będzie przekłamywał, to jest trudny kawałek żelaza, to nie jest prosta rzecz do pokazania. Dobrze, przejdźmy teraz do następnego programu. Teraz wrzucamy Dual React, czyli ten program, który ma dwie różne reaktywności, czyli jeśli na przykład mamy jakiś maskowany przedmiot, to mamy w jednym kanale szybką reaktywność, która nam zasygnalizuje ten przedmiot, a z kolei drugi kanał jest z niską reaktywnością i wtedy słyszymy te głębsze znacznie cele, które byśmy pominęli, czyli mamy dwa w jednym. Co to daje? Jak mamy wysoką reaktywność, to wykrywacz jest płytki. Jak mamy niską z kolei, to jest głęboki, ale wchodzi maskowanie.
To po części rozwiązuje problem, ale też generuje inne problemy, tak jak to, że będzie więcej zakłóceń gruntu, sygnał może być opóźniony, może być wydłużony. Natomiast to daje trochę więcej informacji w momencie pracy z tym urządzeniem w terenie, bardziej opisuje przedmioty. To jest bardzo dziwne wrażenie, ale no, trzeba próbować, żeby to zrozumieć. Zaczynamy. Sam pierścionek. Sam gwóźdź. To jest trudny gwóźdź, on będzie zawsze przekłamywał na tej główce. Specjalnie dałem trudny gwóźdź. Ja tu się nie chcę bawić w efekty maskowania. Ten program ma po prostu ułatwiać identyfikację i niepomijanie tego celu, bo jakbyśmy mieli teraz bardzo niską reaktywność, to możliwe, że w pewnej konfiguracji nie usłyszymy tego pierścionka. I to ma dawać nam tą taką przewagę, że nie będziemy pomijali. Natomiast jeśli chodzi o głębokość, czułość urządzenia, identyfikację, to się nie zmienia. To jest tylko jakby przetwarzanie sygnału w dwóch kanałach. Dobra, przejdźmy teraz jeszcze do dwóch programów, które posiadamy. Program Morph 1. Program Morph 1. Zaczynamy z samym gwoździem. Teraz rzucimy pierścionek. Zobaczcie, jak się zmienia to z odległością. Dobra. Rzućmy teraz Morph 2. Morph 2, czyli program bardziej odfiltrowujący, mniej zakłóceń. To są niuanse. Pamiętajcie, że jeszcze jak wejdzie to Horus Audio, to też kompletnie zmienia pracę tego urządzenia. Także bez eksperymentów. Pamiętajcie, że możecie zmieniać dyskryminację i robić różne z tym rzeczy. Także jesteście nieograniczeni tak naprawdę do tych bazowych programów. Także patrząc na ilość kombinacji po takim szybkim przeglądzie, tak jak powiedziałem, załóżcie słuchawki, zamknijcie uszy, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi. Audio przestrzenne dodaje Wam dodatkowe informacje. Nie każdemu jest to potrzebne. Ja uważam, że nawet w analogowych urządzeniach czasami lepsze jest jednotonowe urządzenie na śmietniku, które nam sygnalizuje kolor, niż urządzenie, które nam daje bardzo dużo informacji. Dlaczego? Dlatego, że jeśli dojdzie do tego mineralizacja gleby, jeśli dojdą do tego kawałki żelaza, osady po żelazie, ceramika, to może się okazać, że to będzie utrudnienie i trzeba rozumieć, jak to ustawić odpowiednio w kanale czułości, reaktywności i dyskryminacji, żeby doprowadzić do takiego poziomu, żeby to działało w dobry sposób. Natomiast plusem jest to, że mamy lepszą identyfikację, nie za pomocą numerków, które są, wiemy, wadliwe, to jest jakaś umowna rzecz, tylko za pomocą precyzyjnego dźwięku, który opisuje nam wielkość, rodzaj, głębokość przedmiotu i jego położenie, a dodatkowo daje możliwość pracy w dwóch reaktywnościach, czyli tak naprawdę łata wadę urządzeń cyfrowych, jaką jest reaktywność, dlatego że reaktywność jest wadą samą w sobie. Niska, daje dużą głębokość, ale powoduje, że cele są nieoddzielane. W trudnej mineralizacji, w trudnych warunkach urządzenie nie radzi z przetwarzaniem sygnału albo daje za dużo informacji, go przytyka i ta informacja jest nieprecyzyjna, zakłócona, macie hałas. Natomiast przy dużej reaktywności pięknie oddziela Wam cele, pięknie działa, bardziej płynnie, jest cichsze, ale niestety jest płytkie. I to jest wada, którą w pewnym sensie ta linia audio, bo to jest linia audio z podziałem na kanały, w których jest to tworzone. Teraz tak, możecie robić więcej. Możecie łączyć różne programy ze sobą różnego typu, żeby uzyskać dany efekt. Możecie różne dyskryminacje, różne audia. Dyskryminacja może być z noczem, może być wybiórcza. Ilość scenariuszy jest razy 40 większa, po prostu, zmultiplikowana.
To jest wada, można się pogubić, natomiast jeśli się nauczycie tego audio i jeśli zrozumiecie, jak ono działa, to firma XP jako jedyna na rynku daje Wam możliwość precyzyjnej identyfikacji celu i dodatku, który Wam może pozwolić zwiększyć szanse znalezienia większej ilości rzeczy. Żeby była jasność, to nie będzie 100% czy 200%, kompletnie tak to nie działa. Wiemy z badań z Bułgarii, które były na stanowiskach archeologicznych, że urządzenie impulsowe, odpowiednio ustawione, było w stanie od 5 do 8, może do 12% więcej wyciągnąć rzeczy ze stanowiska. Także to są takie liczby, które gdzieś tam ktoś policzył i przećwiczył z dużym doświadczeniem operator. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o omnitron.pl, gdzie możecie kupić nowe urządzenia, nowa Nokta Legend 2. Pamiętajcie o naszym blogu, pamiętajcie o naszych poradnikach elektronicznych. Pamiętajcie, żeby ten film zasubskrybować, dać łapkę w górę, skomentować na dole, jakie jest Wasze zdanie, bo też jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. I widzimy się w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego Wam życzę.